Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj zajmiemy się tematem, o którym jest ostatnio głośno, czyli czy Nintendo Switch powinien już odejść na emeryturę i czy rzeczywiście nie domaga już nawet w grach ekskluzywnych pisanych stricte pod niego. Aby odpowiedzieć na to pytanie, poświęciłem sporo czasu na zgłębienie tematu, czyli sprawdziłem, jakie bebechy ma właśnie Switch, jak działają na nim gry zwykłe oraz gry ekskluzywne i czy można coś z niego jeszcze wycisnąć. Zapraszam serdecznie na materiał. Na początek, żeby mieć pojęcie o tym, czy Switch jest rzeczywiście za słaby, warto powiedzieć sobie, co ten Switch tak naprawdę ma w środku. Jak już pewnie wiecie z innych filmów o konsolach na moim kanale, konsole z grubsza składają się z 4 elementów. Są to procesor, układ graficzny, pamięć oraz dysk twardy. I od razu Wam mogę powiedzieć na wstępie, że Nintendo Switch posiada zmodyfikowany układ Nvidia Tegra X1 z grafiką na architekturze Maxwell i do tego ma 4 GB RAM. Te słowa jednak o wydajności samej konsoli dużo Wam nie powiedzą, dlatego warto byłoby tego Switcha do czegoś porównać. I teraz ze Switchem jest taki problem, że jest on sprzętem praktycznie jedynym w swoim rodzaju i ciężko go do czegoś porównać, ale mamy tutaj farta, bo w jednym z tabletów na Androidzie chodzi właśnie konkretnie o model Google Pixel C, zastosowano bardzo podobny procesor i układ graficzny co w Switchu właśnie. Nie jest to może identyczny chip, bo ten w Switchu ma troszeczkę więcej bajerów i też ma przy tym dużo mniejsze taktowanie niż ten z tabletu, ale możemy go wykorzystać do porównania jak tylko z grubsza, jak taki Switch ma się właśnie chociażby do nowego telefonu z Androidem ze średniej półki. Do porównania pierwszego elementu, czyli właśnie procesora, skorzystałem z popularnego testu Geekbench w wersji 5. Pilnowałem przy tym, żeby wyniki porównywać jedynie w obrębie tej właśnie wersji, bo inaczej rezultaty mogły wyjść kosmiczne. Spójrzmy więc jak to wygląda. Google Pixel C, czyli ten tablet, o którym ja mówiłem, mający procesor bardzo podobny jak ten w Switchu, wyciąga w tym teście 267 punktów w teście jednego rdzenia i 956 punktów w teście wielorodzeniowych. Te wyniki oczywiście nic tam nie powiedzą bez porównania ich z innym sprzętem, dlatego od razu do tego porównania przejdźmy. Switch kosztuje około 1400 zł, więc do porównania wybrałem taki popularny smartfon kosztujący tyle samo, a mianowicie Samsung Galaxy A52. Telefon ten napędza układ ze średnio wysokiej półki, czyli Qualcomm Snapdragon 720G. Nas interesuje oczywiście wydajność jego procesora. Spójrzmy teraz na wyniki. Widać wyraźnie, że taki telefonik z Androidem z 2023 roku dosłownie ten układ ze Switcha miażdży. W teście jednego rdzenia możemy mówić o ponad 100% wyższej wydajności, a przy wielu rdzeniach procesora różnica to jest ponad 50% na korzyść telefonu i nic więcej dodawać tu chyba nie muszę. Następna sprawa to jest układ graficzny i w tym przypadku akurat nie mamy możliwości porównania go do układów chociażby z telefonów czy tam tabletów. Dlaczego? Ano dlatego, że po pierwsze ten układ został zmodyfikowany przez Nintendo, a po drugie korzysta z całkowicie innego interfejsu graficznego i wyniki nam by wyszły po prostu bezsensowne. Jedno natomiast musicie wiedzieć, gdy ten układ miał premierę, to był całkiem potężnym rozwiązaniem właśnie jak na urządzenia mobilne czy tablety. Niestety tutaj wszystko rozbija się o czas, bowiem już w momencie premiery Switcha ten cytowany układ Nvidia Tegra X1 miał już 2 lata. Może się wydawać, że to jest niewiele, ale uwierzcie mi, że jeżeli chodzi o urządzenia mobilne, to 2 lata to już jest całkiem sporo czasu. Teraz mamy rok 2023, czyli 6 lat od premiery Switcha i aż 8 lat od premiery zastosowanego w nim układu graficznego. Jakkolwiek był on mocny w czasie premiery, to dziś jest to po prostu już chip przestarzały, który nie obsługuje wielu nowoczesnych technologii i też ciągnie dużo więcej prądu niż nowoczesne układy o podobnej wydajności. Czy jest więc to element przestarzały? Jak najbardziej tak. Kolejna sprawa to jest ilość i szybkość samej pamięci RAM w Switchu właśnie. W Switchu znajdziemy 4 GB pamięci DDR4. W konsoli natomiast PS4 z 2013 roku znajdziemy 8 GB pamięci, natomiast w PS5 aż 16 GB. Jako że Switch jest jednak urządzeniem bardziej mobilnym niż te konsole stacjonarne, to najlepiej byłoby go porównać właśnie do jakiegoś tabletu czy telefonu właśnie. W przytoczonym już Samsungu Galaxy A52 znajdziemy więc 6 bądź też 8 GB pamięci DDR4X w droższej wersji. Abstrahując już od samej prędkości tej pamięci, która akurat w urządzeniach mobilnych potrafi być bardzo różna, to widać tutaj sporą różnicę w jej wielkości. Niby porównując 4 GB do 6, to wydaje się, że różnica jest w sumie niewielka na pierwszy rzut oka, ale jakby tak policzyć, no to jest to wzrost rzędu o 50%, nie mówiąc już o nieco droższym modelu właśnie 8 GB, w którym znajdziemy tej pamięci nawet 100% więcej.
Nawet debiutujące w 2012 roku konsole 8 generacji, jak właśnie PlayStation 4 czy Xbox One, miały tej pamięci dwukrotnie więcej, czyli właśnie 8 GB. Czy więc Switch ma tej pamięci za mało jak na dzisiejsze standardy? Tak. I w dodatku trzeba pamiętać, że urządzenia typowo gamingowe powinny mieć tej pamięci więcej od sprzętów ogólnego zastosowania, jak telefony właśnie. A więc ta różnica jest jeszcze bardziej widoczna, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że typowo takie gamingowe tablety czy tam telefony mogą mieć nawet 16 GB. Doszliśmy w końcu do ostatniego punktu, a więc do dysku twardego. Tutaj robi się akurat dużo bardziej skomplikowanie, bo Switch oprócz tego, że posiada całkiem szybki dysk wewnętrzny, to odczytuje również gry z kartridży, które są takimi niby kartami SD, a także oferuje możliwość instalacji gier na osobnej karcie SD właśnie. W telefonach w tym aspekcie jest akurat totalny burdel, także nie ma sensu w ogóle brać się za porównania z nimi. Musicie natomiast wiedzieć, że te 32 GB pamięci wewnętrznej w zwykłym modelu Switch i 64 GB w tym modelu OLED są z grubsza wystarczające, żeby te gry na Switchu działały, bo te właśnie gry na Switchu ważą z reguły sporo mniej od tych dużych konsol, a do tego spora ich część może zostać umieszczona właśnie na samym kartridżu czy też na karcie SD. W przypadku tego pierwszego modelu z 32-gigową pamięcią granie może być po prostu bardziej problematyczne, bo trzeba żonglować kartridżami czy też kartami SD, ale grać akurat ciągle się da. Najważniejszą tutaj sprawą jest akurat prędkość samego dysku i co najważniejsze, w dniu premiery tego Switcha była ona wyższa niż w rozwiązaniach nawet w dużych konsolach jak PS4 i Xbox One. Ogólnie wypadałoby, że pod tym względem jest wciąż nawet nieźle, gdyby nie jeden problem, przez który prędkość ładowania danych bywa niestety naprawdę różna. Za każdym razem, gdy ten Switch ładuje jakieś dane z dysku, to udział w ich procesowaniu ma także procesor, który, jak już powiedzieliśmy sobie, w tej konsoli raczej nie grzeszy wydajnością. Przy testach szybko okazało się, że procesor niestety jest tak wolny, że w wielu przypadkach nie nadążał z procesowaniem danych, które podawał mu całkiem szybki dysk twardy i finalnie przez to wąskie gardło właśnie ładowanie czasami trwało dłużej niż na konsolach z wolniejszymi dyskami. Na szczęście Nintendo udało się ten problem w części gier wyeliminować, bo wypuścili oni taką aktualizację systemu, która wprowadziła tzw. tryb turbo czy tam tryb boost, który znacząco zwiększa taktowanie procesora podczas ładowania danych właśnie po to, żeby nie stanowił on wąskiego gardła i to wszystko działa całkiem nieźle. Niestety gry muszą być do tego też odpowiednio dostosowane i niestety wiele z nich na takie poprawki nie może już liczyć, ale dobrze, że chociaż w ich części wykorzystany w końcu prędkość switchowego dysku, który w sumie jest całkiem szybki. Czy rozwiązanie zawarte w Switchu jest więc przestarzałe? Jedynie po części, bo przy użyciu tego trybu turbo jest już znacznie lepiej niż było na początku, choć nie niestety przy każdej grze. Sprawdziliśmy więc jak wypada Switch w suchej specyfikacji i wiemy już, że jest on urządzeniem pod względem wydajności w dużej mierze niestety przestarzałym. Oferował już bowiem na starcie układ o całkiem niskiej wydajności procesora, co starał się nadrabiać nieco mocniejszym GPU i dyskiem SSD, ale w 2023 roku niemal wszystkie te elementy, no może poza samym SSD-kiem, są już niestety mocno leciwe. Sprawdźmy teraz, czy rzeczywiście mamy rację i czy Switch przez swoje podzespoły nie domaga w wydawanych na niego grach, także tych ekskluzywnych. Niektórzy z Was może pamiętają z mojego poprzedniego materiału o tym, czy warto kupić Switcha, że w przypadku większych gier na niego mieliśmy do czynienia z dużym rozstrzałem pod względem wydajności właśnie. Standardowe większe gry różnych producentów działały w większości, delikatnie mówiąc, na tym Switchu niefajnie. Do tego był także sporo odsetek gier, które już ledwo nadawały się do rozgrywki, jak na przykład właśnie Wiedźmin 3 na Switchu, czy niesławne już WRC. Zawsze ktoś mógłby powiedzieć, że to jest po prostu kwestia optymalizacji, czy tam braku umiejętności deweloperów. Jeżeli takie sytuacje by się zdarzały jednostkowo, to rzeczywiście może by tak było, ale w tym przypadku niestety są one wręcz nagminne, co wskazuje po prostu na problem z wydajnością podzespołów konsoli, o czym powiedzieliśmy już sobie w sekcji o podzespołach Switcha. Czyli w zwykłych grach jest po prostu niezbyt fajnie. Ale poza zwykłymi grami Switch ma oczywiście także gry ekskluzywne, dla których w zasadzie kupuje się tą konsolę i które w większości są naprawdę nieźle zoptymalizowane. I skoro są właśnie najlepiej zoptymalizowane, to w sumie w teorii nie powinny mieć żadnego problemu wydajnością na Switch, a szybko okazuje się, że niestety tak nie jest. W ostatnich latach bowiem na Switchu ukazało się kilka dużych gier ekskluzywnych, które chodzą niestety mocno przeciętnie, oferując też czasami rozmazany obraz. Znakomitym przykładem jest tutaj chociażby Xenoblade Chronicles 2, który choć oferuje całkiem dobrą grafikę i jest też grą świetną pod względem gameplayowym,
to ma też niestety żenująco niską rozdzielczość, czasami spadającą nawet do wartości 800x480, co jest wynikiem niestety szokująco niskim. Dołóżmy do tego szybkiego slashera w postaci Bayonety 3, w którym deweloperzy wspięli się po prostu na wyżyny optymalizacji w celu jak najlepszego przystosowania tej gry do Switcha, co jednak nadal nie wystarczyło i ta gra, pomimo że jest naprawdę ładna i jest naprawdę dopracowana, to niestety musi się ciągle mierzyć ze spadkami klatek oraz z rozdzielczości znacznie częściej niż byśmy sobie tego życzyli. Dobra, porównaliśmy specyfikację konsoli, a później sprawdziliśmy, jak sobie ta konsola radzi w grach. Pytanie, co z tego wszystkiego wyszło? Przywołam tutaj pewne określenie z jednego z moich poprzednich filmów właśnie o niedomaganiu samej konsoli. Gdy zachodzi więc taka sytuacja, że niemal wszystkie gry bez wyjątku na danej konsoli wyglądają słabo, a deweloperzy masowo narzekają na wydajność tych sprzętów, to możemy powiedzieć, że konsole te właśnie nie domagają. Co to znaczy? No ni mniej, ni więcej jak to, że te sprzęty po prostu w obecnym momencie są zbyt słabe, by tworzyć na nie dobrze wyglądające gry i nawet pomimo prób optymalizacji silników i gier, efekt i tak jest bardzo przeciętny. Czy możemy powiedzieć, że Nintendo Switch właśnie nie domaga? Jak najbardziej tak, bo zarówno przy czystej specyfikacji i przy działaniu samych gier zauważyliśmy spore problemy, które występują przy naprawdę wielu produkcjach. Prawda niestety jest taka, że Nintendo Switch powinien już po prostu odejść na emeryturę, bo kolejne wychodzące na tą konsolę gry są po prostu ograniczane już na etapie projektu przez niską jak na obecne standardy wydajność samej konsoli. Potwierdzają to problemy nawet gier stricte ekskluzywnych, które to przecież stworzone są właśnie pod ten jeden sprzęt. Jeżeli nawet one mierzą się z takimi problemami, no to kto inny niż producent konsoli zoptymalizuje te gry lepiej. Pozostaje nam więc jedno pytanie. Kiedy możemy spodziewać się następcy Nintendo Switcha? Pewną wskazówkę dostarczyło nam tutaj samo Nintendo, bo już jakiś czas temu skasowali oni projekt mocniejszej konsoli o nazwie Switch Pro, o której swego czasu mówiło się całkiem sporo. Projekt ten miał być właśnie takim ulepszonym sprzętem Nintendo i działać dokładnie w taki sam sposób jak np. PS4 Pro czy Xbox One X, czyli zapewniać wyższą wydajność w grach, ale te same gry musiałyby działać zarówno na tym mocniejszym Switchu, jak i na podstawowym modelu. Możemy założyć, że Nintendo, kasując ten właśnie projekt tego mocniejszego Switcha, zdawało sobie sprawę z ograniczeń tego podstawowego modelu, który po prostu byłby kulą u nogi tego mocniejszego sprzętu i zamiast tego planują oni w najbliższym czasie wydać nową konsolę, która takim brzemieniem starszego brata nie byłaby obarczona. Nie możemy tutaj mówić akurat o żadnej konkretnej dacie, aczkolwiek stawiałbym raczej na przyszły rok jako właśnie najlepszy czas, żeby taką konsolę wypuścić na rynek. Ja osobiście akurat lubię myśleć przyszłościowo i gorąco wyczekuję tego nowego Switcha, ale pamiętajcie, że ten stary właśnie podstawowy model Switcha, pomimo że ma problemy z wydajnością w wielu nowych tytułach, wciąż naprawdę daje dużo radości. Jeżeli zastanawiacie się, czy go kupić, czy warto, czy on jest dla Was, to zapraszam do innego materiału na kanale pod tytułem Czy warto kupić Switcha, by przekonać się, czy ten sprzęt będzie dla Was właśnie odpowiednim wyborem, bo na Switchu, tak jak mówiłem wcześniej, wydajność nie gra aż takiej roli, najważniejsze są akurat gry, których ten sprzęt ma pod dostatkiem. Jeżeli niniejszy materiał Wam się podobał, to zapraszam serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmiki będą się na nim pojawiać regularnie, a jeżeli wolicie formę pisemną, to zapraszam serdecznie na portal GameOnly.pl, gdzie znajdziecie więcej artykułów w tej właśnie formie. A my widzimy się za jakiś czas w kolejnym filmiku. Pozdrawiam i trzymajcie się.